Siema, tu wahacz. BYD wprowadza do oferty model, który można nazwać unikatem rynkowym, ponieważ Dolphin G jest hatchbackiem z segmentu B. Mamy tutaj nadwozie o długości 416 cm i mające 182 cm szerokości, który jednak wyposażony został w napęd hybrydowy plug-in. Składa się na niego wolno ssący silnik benzynowy 1.5 o mocy 95 koni mechanicznych, a także elektryczny rozwijający 163 konie. Ma się to przełożyć na moc systemową 175 koni mechanicznych w podstawowym wariancie nazwanym Active, a także 212 koni w mocniejszych Boost, Comfort oraz Sport. Różnice występują także w pojemności akumulatorów, bo bazowo mają one 7,42 kWh, co ma według WLTP dać skromny zasięg na prądzie w okolicach 40 km. Dopłacając jednak dostaje się solidne 18,3 kWh, zatem według katalogu mówimy już o 105 km możliwych do przejechania bez odpalania silnika spalinowego, co brzmi naprawdę ciekawie jak na takie auto o miejskim przeznaczeniu. Active ma też gorsze możliwości ładowania, obsługuje tylko prąd zmienny z mocą 3,3 kW, co przy rozmiarze akumulatora ma w sumie sens, a bogatsze odmiany mają 6,6 kW dzięki prądowi zmiennemu i 39 kW korzystając ze złącza CCS i prądu stałego. Na premierowych jazdach Dolphinem G w mocniejszych odmianach mogłem pokonać tylko dosyć krótki dystans w warunkach miejsko-podmiejskich, dostałem go także z rozładowanymi akumulatorami, zatem jak działa układ elektryczny nie miałem w pełni możliwości się przekonać. Mogę jednak powiedzieć, że auto dobrze przyspiesza przy niższych prędkościach, zatem dokręcanie się po mieście powinno być w zupełności wystarczające. Ma też całkiem dyskretnie pracujący silnik, a technologia hybrydowa nazwana DMI została tutaj usprawniona. Fundament wciąż pozostaje taki sam, to znaczy układ może pracować w różnych scenariuszach. Gdy baterie są puste i nie można jeździć tylko w trybie EV, to w zależności od prędkości stopnia przyspieszania benzyna może robić albo za generator prądu dla silnika elektrycznego, albo podładowywać baterie, albo równolegle napędzać koła. Z doświadczenia z innymi modelami BYD mogę powiedzieć, że rozwiązanie to działa ok w takim neutralnym stylu, że nie zwraca się za bardzo na ten proces uwagi. Tutaj układ hybrydowy ma być ulepszony i ma unikać wkręcania się na jednostajne wysokie obroty podczas jazdy pod górę, co dotychczas negatywnie zwracało uwagę. Ale znowu do sprawdzenia tego trzeba zabrać Dolphina G na drogi, które podczas premierowych jazd były dla mnie niedostępne. Za to mogę powiedzieć, że komputer pokładowy podczas trasy testowej pokazywał średnie spalanie w okolicach 3,5-4 litrów, przy czym tak jak w innych BYD, pomysł na niego jest moim zdaniem nietrafiony, ponieważ nie można tego komputera resetować i wskazuje wyłącznie wyniki z ostatnich 50 km. Zakładam jednak, że hybryda w tak niewielkim nadwoziu faktycznie może uzyskiwać rezultaty tego typu, zatem przy zbiorniku paliwa 42 litry i naładowanych akumulatorach osiągnąć będzie można pewnie skumulowany zasięg prognozowany przez producenta na poziomie 1040 km. Wyniki spalania śledzić można w kabinie na zegarach mających 8,8 cala i przejrzysty interfejs, gdzie można dostrzec wyświetlanie zawartości, wliczając w to mapę. Przyłączanie tych wskazań odbywa się z kierownicy, są tam także przyciski do obsługi systemów bezpieczeństwa i audio, taki standard, który nie powinien sprawiać trudności w codziennym użytkowaniu. Ekran zegarów ma niestety przeciętną jakość, to znaczy widzi się, że panel jest niższej klasy w porównaniu z tym środkowym, gdzie dostajemy już bardzo dobry poziom. Wyświetlacz środkowy ma 12,8 cala w bogatszych odmianach albo 10 cali w bazowym Active i oprogramowanie takie jak w innych BYD, gdzie startowo mamy jedynie skróty do różnych modułów i w wersjach Comfort albo Sport jednym z nich są także wbudowane mapy Google, co jest dużym plusem testowanego modelu. Zawsze w standardzie mamy bezprzewodową łączność z Android Auto czy Apple CarPlay. Jest także menu wysuwane od góry z różnymi przełącznikami, ogólnie jest to rozsądnie zaprojektowane. Dolphin G oferuje też rozbudowane ustawienia związane z działaniem samochodu, wiele różnych rzeczy można sobie w menu dostroić. Tak jak w innych BYD rozwiązany został także panel klimatyzacji, który cały przeniesiony jest do ekranu i dostęp do niego odbywa się poprzez belkę w jego dolnej części. Jest to mniej wygodne niż fizyczne rozwiązanie, ale ponieważ kontrolki są cały czas na dole, to da się z tym żyć. Na tunelu środkowym mamy jedynie indukcyjną ładowarkę do telefonu, a także kilka przełączników do sterowania pracą napędu. Złącza USB z przodu ukryte zostały na dole w mało wygodnym moim zdaniem miejscu. Z tyłu są już bardziej w standardowym na tunelu środkowym, a gdy w tej części nadwozia ustawiłem przedni fotel mniej więcej pod siebie i usiadłem za sobą, to na nogi nie miałem marginesu wolnej przestrzeni, ale bez ostrego wbijania się kolan w oparcia. Moja głowa znajdowała się za to na skraju panoramicznego dachu, bez kontaktu ze szkłem.
Dach swoją drogą jest ogromny i to pozytywny i nieoczywisty dodatek w segmencie B. Bagażnik Dolphina G ma katalogowo 425 litrów pojemności, nie z jakimś ogromnym otworem załadunkowym, a także z regularnymi kształtami oraz dodatkową przestrzenią pod podłogą. Cennik samochodu, tak jak wspominałem, dzieli się na 4 półki wyposażeniowe. Active to poziom podstawowy z asystentami bezpieczeństwa, wliczając w to aktywny tempomat czy monitoring ruchu poprzecznego, co wypada na plus. Jest też możliwość połączenia smartfona, klimatyzacja, 4 głośniki, czyli zestaw, aby po prostu można było się przemieszczać, ale bez żadnych bardzo rażących braków. Dalej dostajemy już wyraźnie więcej, chociażby podgrzewaną kierownicę i fotele z przodu, 8 głośników czy przyciemniane szyby. W najbogatszych pokazywanych odmianach dochodzi też wyświetlacz head-up, panoramiczny dach, kamery 360 stopni, zatem dopłacając można mieć już naprawdę dobre wyposażenie jak na takie małe auto. Cennik promocyjny samochodów w Polsce startuje od 105 tysięcy złotych za Active, później mamy 116 900 zł za Boost, które przez akumulatory jest moim zdaniem lepsze, jeśli ktoś chce wykorzystać potencjał hybrydy plug-in. Dalej płynnie ceny rosną do 121 550 zł za Comfort i 124 900 zł za Sport i co ciekawe, są to kwoty kilkanaście tysięcy złotych niższe niż dla zachodnich rynków z walutą euro i ogólnie możemy mówić o rozsądnej wycenie. Widać, że BYD chce powalczyć Dolphinem G o klientów w naszym kraju. Wciąż jednak producent odważnie podszedł do sprawy, oferując w tym segmencie hybrydę plug-in, ponieważ jej obecność jednak zwiększa cenę samochodu, a rodzi się pytanie, ile osób realnie będzie jej potrzebować. To znaczy zwykłe hybrydy konkurencji w autach miejskich i tak oferują niskie spalanie, więc oszczędności w eksploatacji nie będą jakieś ogromne, a też nie każdy ma swoje gniazdko w garażu, aby móc w ogóle korzyści plugina wykorzystać i wtedy taka osoba dostanie po prostu samochód droższy niż mógłby być, gdyby wyrzucić akumulatory i dać zwykłą benzynę. No ale taka jest strategia BYD, czyli mocna elektryfikacja. Zobaczymy, jak się ona tutaj sprawdzi. Na pewno jest to ciekawa nowość na rynku. Sprzedaż samochodu rusza latem 2026 roku, a pierwsze dostawy będą miały miejsce jesienią. Chcąc mieć mniejsze BYD z napędem hybrydowym, zdecydować się można także na obecny już normalnie w sprzedaży model z linii Atto, chociażby w leasingu operacyjnym u partnera wahacz TV firmy Carly z Polski za 1415 zł miesięcznie. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu, wykupie końcowym 30%, a po wpisaniu uwagę do zamówienia wahacz free można mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu, a teraz to wszystko, co przygotowałem z pierwszego kontaktu z tą niewielką hybrydą. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!